Dziś zapraszam na taki mocno babski zestaw. Jeżeli w swoim deku oprócz przyklejenia papieru ryżowego lubicie dać coś od siebie, to ten pomysł chyba jest dla Was. Mnie zawsze korci, żeby coś ekstra domalować. Czasami jest to bez sensu, a tym razem ocencie sami. Na wieczku są róże z papieru ryżowego, ale te wszystkie malutkie różyczki domalowałam sama. Czyli góra to papier ryżowy podrasowany szablonem, natomiast boki oraz środek pudełka i oczywiście serduszka to już moja własna inwencja. Jeżeli fajne, to super, zapraszam na film, a jeżeli nie fajne, to chyba lepiej pójść na spacer. Takie pudełko występuje u nas w 2, a czasami nawet w 3 rozmiarach. Ma nóżki, ale pomyślałam, że akurat nóżki to dokleję na końcu. Zaczynam od pomalowania na biało. Można farbą akrylową, można primerem. Dziurek na nóżki nie zamalowuję, bo potem trudno będzie je wkleić. Po wyschnięciu pudełko szlifuję, a wieczko, czyli miejsce, gdzie przykleję potem papier ryżowy, pomaluję na biało jeszcze raz. To jest papier ryżowy, a mój bukiet nie może zostać przyklejony centralnie, ponieważ jest usytuowany z boku papieru. Jakbym pokombinowała, to może by i można go było na środku przykleić, ale po co? A tak wygląda moje przycinanie wzoru do pudełka metodą na leniucha. Oczywiście można obrysować i potem wyciąć nożyczkami, ale uważam, że w ten sposób jest dużo szybciej, w dodatku idealnie. A papier jak zwykle przyklejam do pudełka klejem do deku. Jeżeli kształt jest nieregularny i trzeba go do pudełka dopasować idealnie, to ja go w ogóle nie ściągam. Na sucho dopasowuję, a potem przyklejam raz z jednej, a potem z drugiej strony. A gdy wieczko wyschnie, wszystko porządnie lakieruję. Tym razem zero kombinowania, dół pudełka w kolorze prosto z opakowania, czyli jak nie ja. No lubię mieszać farby, ale tak naprawdę nic na siłę. Zagadałam się, zaczęłam malować, a przecież miały być zadrapania. Biegusiem do szuflady po świeczkę i objeżdżam nią wszystkie boki. Poświecowane, pomalowane i to się suszy. Jak to mnie denerwuje, ja bym już chciała malować teraz natychmiast, a to wszystko sobie schnie. A gdy już wyschnie, papier ścierny i objeżdżam wszystkie boki. Tam, gdzie była położona świeczka, farba schodzi bez problemu. Po prostu bajka, a z tego boku niestety świeczki nie było. Zadrapań tym razem nie za dużo, bo gdy przegnę, nie będzie widać różyczek, które za chwilę chcę tutaj namalować. A zanim zabiorę się za różyczki, wszystko jeden raz bardzo dokładnie przelatuję lakierem akrylowym matowym. Suszę i nareszcie do gry wchodzi ono, całe na biało, dłutko kulkowe do malowania różyczek. Niby drobiazg, a przy różyczkach naprawdę robi robotę. Trzeba przygotować farby w takich kolorach, które występują na różyczkach na wieczku. Nie muszą być w punkt, bo jak wymieszamy, to możemy otrzymać bardzo fajne i pasujące kolory. Najpierw porobiłam trochę prób na spodzie wieczka. Pomieszałam tutaj troszkę farby, żeby dowiedzieć się, które zestawienie kolorystyczne będzie najlepsze. A teraz, gdy już wiem, to dłutko kulkowe do ręki i lecimy. Przy okazji robienia prób farbki mam już odrobinę zmieszane. Teraz wystarczy nabrać troszkę na dłutko kulkowe, zrobić ślimaczka i różyczka gotowa. Gdy w ten sposób malujemy kwiatki, to każdy jest inny. Ma troszkę inny kolor oraz odrobinę inny kształt. I według mnie to jest super. Ja nawet nie staram się, aby te kwiatki były identyczne. Grubo nałożona farba długo schnie, więc jeżeli mamy potrzebę, to możemy wrócić jeszcze do starszej różyczki i na przykład ją rozjaśnić albo przyciemnić. Proszę bardzo, a tutaj jest troszkę krzywo i troszkę nierówno. Odrobinę rozmazane i jak zwykle troszkę niedomalowane. Ale w całości wygląda całkiem ok. A teraz trzeba zrobić listki, czyli 2 zielone farby i odrobina białej. A jeżeli chodzi o listki, to podobnie jak przy różyczkach, nie ma brzydkich listków. Każdy ma inny kolor i każdy ma inny kształt. A robi je się najprościej na świecie, czyli nabieram farbę na dłutko, przykładam i rozciągam. W środku też są różyczki, ale zrobiłam ich trochę mniej. Obróżyczkowany dół wygląda tak. Jeżeli macie ochotę, a ja oczywiście zawsze mam, to można swoją pracę pochlapać.
Małe chlapy szczoteczką do zębów, a duże pędzelkiem wachlarzykowym. Pudełko wygląda tak i zabieram się za szablon. Super szablon i właśnie dzisiaj ma swoje 5 minut, a Stamperia akurat teraz chyba zakończyła jego produkcję. No cóż, jak nie będzie go w sklepie, to po prostu wybierzecie inny, bo mamy u siebie naprawdę mnóstwo przepięknych szablonów. Ale optymistycznie link do szablonu zostawiłam Wam pod filmem. Żeby odbitka była idealna, warto użyć kleju tymczasowego. Klejem wstrząsamy, spsikujemy delikatnie szablon, a potem szablon suszymy. Mniej więcej po minucie świetnie się klei do palca, ale go nie brudzi, czyli działa jak taśma klejąca. Przyklejam i mogę odbijać wzór. Przyda się jakaś szara farba oraz pędzelek do szablonów. No dobrze, 2 szare farby, bo ja naprawdę lubię mieszać. Ten rodzaj szablonu od Stamperii jest przeznaczony do farb. Jest cieniutki i jeżeli będziemy go tylko prawidłowo odbijać, gwarantuje perfekcyjne odbicie. Do idealnego odbicia najlepsze są pędzelki do szablonów, czyli właśnie takie. Tyle, że w tego typu pracach idealne odbicie zupełnie nie jest konieczne. Ponieważ prace w stylu vintage świetnie wyglądają, gdy pewne rzeczy zrobione są nieperfekcyjnie, a kolor położony nierówno albo wręcz niedomalowany. Natychmiast po użyciu szablon myję i po umyciu wygląda tak. Jak widzicie, jest troszkę brudny, to nie szkodzi, a na dokładkę się klei. I to jest super, przyklejam go na koszulkę do dokumentów i tak czeka na następne użycie. A teraz przyda się pędzelek, rozpuszczalnik i pasta postarzająca. Zaczynamy od pasty woskowej, która jest klasykiem postarzania i przypomina pastę do butów. Właściwie można ją nakładać wszystkim, pędzelkiem, tak jak ja, palcem albo szmatką. Wysycha długo, więc jeżeli nałożymy ją nie tam, gdzie chcieliśmy, mamy trochę czasu, aby się jej pozbyć. Jeżeli działamy szybko i jeszcze na świeżo, to możemy ją prawie do zera usunąć zwykłą szmatką. Jeżeli pasta już trochę przeschnie albo powierzchnia jest porowata i pasta powłazi nam w zakamarki, to już nie jest wtedy takie proste. A jeżeli przegniemy za bardzo i szmatka już nie pomaga, to z pomocą przychodzi nam terpentyna balsamiczna. To jest rozpuszczalnik, który w szufladzie trzeba po prostu mieć. Służy głównie do usuwania wosków oraz mycia pędzli po woskach oraz lakierach rozpuszczalnikowych. Nawet zaschnięty wosk terpentyną balsamiczną usuniecie do zera. Jeżeli w postarzaniu coś poszło nie tak, to możecie nawet stary wosk zmyć całkowicie i zacząć postarzanie od nowa. A jeżeli do starej i zaschniętej pasty woskowej dodacie kilka kropel terpentyny balsamicznej, to ta pasta jest prawie jak nowa i działa świetnie. A nad chlapaniem się nie rozwodzę. Każdy, kto lubi, może pochlapać, a jak nie lubicie, to nie chlapiecie. No i przyszedł czas na wklejenie nóżek. Jak zwykle skubane nie chcą wchodzić, więc trochę je przycinam i pasują jak ta lala. A to jest rewelacyjny stempelek. Możecie stemplować po swoim pudełku, a możecie też zrobić taki myk jak ja. Na kartoniku odbijacie, wycinacie i przywiązujecie. Jeżeli stemplujecie bezpośrednio pudełko albo odbijacie stempel na kartce, tak jak ja, i dopiero potem to postarzacie, to niezbędny jest tusz wodoodporny, ponieważ taki tusz nie rozmywa się pod wpływem wody czy wilgoci. Po takim stemplu mogę malować, mogę go także polakierować. Na przykład resztką starego błyszczącego lakieru. Jeżeli teraz użyłabym tuszu wodnego, a potem kartkę pomalowała i polakierowała, to mój stempelek by się rozmazał. Dodatkowo do pracy zrobiłam 2 serduszka. Zielonym pomalowałam od środka, a różyczki namalowałam na zewnątrz. No i moje serduszka miały piękny połysk, jak to w prawej ręce. Ale jakoś ten połysk nie pasował mi do całości pracy, więc jedną część serduszka za każdym razem pomalowałam lakierem akrylowym matowym. Miałam użyć jak zwykle normalnej koronki, ale pomyślałam, że pokażę Wam, iż mamy w sklepie taki cud, czyli koronkę samoprzylepną. Po prostu odklejamy pasek papieru i koronkę przyklejamy. Cóż za wygoda, rewelacja. No niestety jest troszkę drożej niż przy normalnej koronce. No ale kto bogatemu zabroni? Jeżeli macie ochotę na taki luksus w życiu, to zapraszamy do naszego sklepu. Na stronie matowej wokół koronki serduszko postarzyłam pastą.
Na błyszczącej też można, ale jest trudniej, bo trochę się pędzel ślizga. Gotowe serduszka wyglądają tak i wydaje mi się, że matowe ładniejsze, bo błyszczące są po prostu błyszczące. A gotowe, no prawie gotowe pudełeczko wygląda tak. A różyczek własnej roboty jest sporo, bo robi się je szybko i prosto. Ale akurat w tej pracy wisienką na torciku jest sznureczek z karteczką. Bo pudełeczko jest całkiem ok, ale gdy się dowiąże ten maleńki cud, to wygląda jak $1 000 000. W mojej ocenie te sznureczki i karteczki akurat w tej pracy naprawdę zrobiły robotę. No zobaczcie. Wydaje mi się, że ta karteczka przy zielonym naprawdę wygląda świetnie. No i z bólem serca pokażę Wam, jak wygląda błyszcząca strona serduszek. Jak zwykle listę wszystkich artykułów, które używałam, znajdziecie pod filmem. Dziękuję za uwagę, zapraszam do naszego sklepu oraz na inspirello.pl.